Trzeba pokazywać, jak ludzie żyli, a nie tylko, że istnieją markety, tak? Tak! Dobrze się bawię. Jakby kto pytał, to się dobrze bawię. Jak to jest przepiękne. Tu się wkładało len. Ogólnie będąc w Rumunii, no to warto odwiedzić to miejsce, jeżeli jest się w tych zakątkach. Poza tym, jeżeli przyjeżdża się zwiedzać, no to miejsce będziecie mieli w każdym przewodniku, bo jest znane. Muzeum Msi Maramurskiej. Zamiast zwiedzania wujek karmi kota. Już wiadomo, dlaczego wujek kupił pokarm dla kota. Nie dla kota, tylko dla kotów. No nie wiem, gdzie mu to zostawić, kurczę, bo... No bo nie rozerwę, bo tu był talerzyk jakiś, kurczę. Nie mamy talerzyka? O, cholera, jasna. Skąd ten pomysł z kotami? No mówicie, że w internecie gdzieś przeczytałem, tam jakieś państwo opisywali swoją podróż i właśnie wspomniała o tym, że są koty bezpańskie jakieś takie i można je nakarmić. I mówią, że są głodne. Tak. A w związku z tym, że bardzo lubię zwierzęta, dlaczego mnie nie nakarmić kota? Oczywiście. No ja też jem. No, Dzięki. poncho się przydało. I to nie tylko, wiesz, w samochodzie z rana, ale kurczę już teraz praktycznie przez cały dzień. Znajdujemy się właśnie w Muzeum Wsi Maramurskiej. I wiesz, jaki miałem plan, jak wiedziałem, że tu przyjedziemy? Nie. Że wezmę drona FPV i sobie tu polatam. Tak jak kiedyś latałem przy Muzeum Wsi Opolskiej. No niestety nie jest to czas na latanie. Że tak można powiedzieć, no nie leje jak z cebra, ale kurde pada i to dosyć sążnie. Pani tutaj, która jest przewodniczką, dosyć mocno się nudzi. No w naszym języku by nie pogadała. Jest woda w studni? Nie. Widzisz, to są Nie te ma. uprzęże No. że krowy właśnie ciągały takie identyczne wozy. Chodź tam. Zobaczycie. Zobaczycie. Ale co? Pani... Wczoraj, nie, dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o takich powozach. Że to co to na siano było, na jakieś różne rzeczy, nie? W ogóle, słuchaj, właśnie ja te wozy widziałem w latach 80., które jeździły po drogach. One były... Weź się odwróć, bo cię słabo słychać. Aha, one były napędzane, no. Jak krowami. Krowy po prostu ciągnęły te wozy i członkowie siedzieli sobie na tym wozie i po prostu jechali. Myśmy byli akuratnie na początku, jakoś tak pamiętam, lata. To wtedy rzeczywiście, ale też przewozili, pamiętam jak dziś, snopki kukurydzy. Być może stąd też wieźli z jakichś pól, gdzie miały się tam przechowywali może i dlatego przewozili sobie te snopki tej kukurydzy. Ale właśnie identyczne wozy i właśnie identyczne ubiory, jak gdyby te, znaczy ubiory, nie wiem jak to nazwać, homonta, które właśnie były zakładane krowom na szyję. No. Ale i właśnie Kto kojarzy? te powoziki. Ja w takim jeszcze jeździłem właśnie w Gdowie. Dobra, chodźmy dalej. No niestety, pokazana jest Nawet nie mogę zdjęcia. chałupa, ale jest ciemno, więc nic wam nie będę pokazywać. Mogę wam pokazać deszcz, jak kapie z tejże rynny. Też jesienny deszcz. Gaśnice są, bierz gaśnicę. No. Bo zapomnieliśmy. Nie no, mamy. Ja wam powiem, na pewno warto tu przyjechać. Ale nie w taką pogodę, chyba jak my jesteśmy tutaj. Tutaj jest, tak? Pani nas cały czas szuka. Tu musimy koniecznie wejść Dawaj później na te chaty. i zrobi się, tylko właśnie to chyba nie ma przejścia, wiesz? No jak? Tu jest most. No ale Tak? takie te... Dobra. No dobra. Co widzę? Widzę dużo garnczków, tak jak ceramika z Bolesławca. No łóżko takie stare, drewniane. Stare krzesła drewniane. Stół oczywiście zaszyty obrusem.
piec. Zaszyty? No, zaszyty, pokryty obrusem. Dobrze. Koc jest z jakiegoś owczego zwierzęcia. Tak mnie się wydaje. Owcze. Ale nie wiem, do czego jest ta maszyna tam z tym taki młotek, to kowadełko takie. Do kręplowania tego lnu, chłopie. A, no to, ty nie no wiesz to takich właśnie. rzeczy. To ja nie To są wiem. podstawowe, to są rzeczy najważniejsze. No. Ten kołowrotek to nie wiem, do czego on służy. Trzeba było To tu są latarkę wziąć, cholera. Sebry. Widać, że prądu nie mieli, to było przerąbane. Tyle wam powiem. Dobra. No tak, ale wiesz, no prądu jak nie ma, no to nie ma. No, prądu nie ma. Jak widać, prądu nie ma. A my mamy też 2% w tej baterii. Trzeba baterię zmienić. Dobrze się bawię. Jakby kto pytał, to się dobrze bawię. Wujek powiedział, że to się nazywa gąd. Gąd. Tak, tak Gąd. nasi górale by powiedzieli, chłopie, że to jest gąd. Że to jest gąd. No dobra. No na pewno jest co zwiedzać, ale jeżeli nie możecie przyjechać do Rumunii, tutaj, To popatrzcie, to możecie przyjechać do Muzeum Wsi Opolskiej i myślę, że w Muzeum Wsi Opolskiej będziecie mieli tradycyjne, że tak powiem, chciałem powiedzieć, polskie wyroby, ale numer. ale to nie są polskie. No, No to jakaś tak. weźcie kalosze w razie co. Wujek nam powie, co przedstawia to urządzenie. To urządzenie jest prasą na olej. Do wyciskania oleju. Być może pestki z tego, z winogrona, oliwki, co tam już, rzepak mógł być. Wkładało się tutaj do tego kołeczka, gdzie jest w środku. Tam sypywało się, kołki się wstawiało, kliny wbijało się i z jednej i z drugiej strony młotem potężnym i to jest to. Pokaż młoty. Świetne Ładny. urządzenie. Tak, ale tu Marcinie, jeżeli byś pozwolił, chodź. Mówią, że niektórzy, że Rumunia to jest jakimś tam zacofanym krajem, czy zacofaną była krajem. Ale zobaczmy, w którym wieku ta wieś powstała? Z którego to roku jest? Kurczę, no nie wiem. No dobra, ustalimy to później. No Może dobra, jeszcze- Muzeum Wsi Maramurskiej, no. Tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Zobacz, Marek, ten patyk. Patrz, tu idzie ten patyk. Widzisz, Tak. pokazuję go? No, Tak, patrz tutaj dalej. to rynna. Nie, to jest dźwig. Zobacz, to jest ramię, którym się obracało A, tutaj no tak. i można było coś przynieść. Na pewno może ten worki z winogronem albo z pestkami. Może tak, no. No, tak, z jednej i z drugiej strony. Zobacz, że to jest. No, tam jest obrotowe nawet, nie? Tak, no to mówię, że to jest obrotowe, tak. I to ramię się przesuwało i można było jakiś tam worek zawiesić i to. Ale macie tu. Niezłe. Który raz już to powiedziałem? Nie, mówię, że nieźle. To okienko, zobacz. Kwiatuszki ładne. Ale pokaż to okienko. No, wejdźmy tam. Wejdźmy tam. Tam, klepiska z tego, gliniane. A tu uchwyty dla gości. Tutaj goście Wieszaki tutaj wieszali są, to, sobie. No nie żartujmy sobie, to są specjalne wbijane kołki, żeby można było ten. No tu trochę światła padło, no, ale niewiele. No tak. Mi chodziło tylko o te kwiatki i o to okienko, zobacz, jak to jest przepiękne. Super. Tak, Widzisz te w ogóle to? tak, widzę. No, Tam to samo. jest fajnie. Kiedyś właśnie świętej pamięci Polcia w Gdowie mieszkała w podobnych domach. Trochę byłem przerażony, jak tam przychodziłem, jak byłem mały. No. Ale teraz z wielką chęcią odwiedzam takie miejsca. Zobacz, jakie rynny tutaj mają świetne. Reka rynna. Tak, Też no. z drzewa, z drewna. Patrz, ale nie dawali po całości rynny, tylko... Nie? Można było sobie suszyć ubranie, jak po deszczu, jak deszcz popadał. Tak. A tutaj w tym suszyli kukurydzę. O, Wiesz co? tak jest. Corn clip. Marcin, ja nie muszę czytać takich rzeczy. Ja po prostu wiem. Zobacz, z wikliny Ale jakieś. którędy oni to wrzucali? Górą gdzieś chyba, nie? Gdzieś tutaj. Poszukajmy. Patrz, nie ma gdzie. Kiedy po niemiecku? Nie coś. Ja po niemiecku to nie bardzo.
No dobra, gdzieś tam wrzucali. O, słyszysz te dzwonki? Tak, słychać dzwonki. O, widzą nas. Myślę, że możemy dostać. Ale podejdźmy bliżej i wiesz co, muszę coś podpowiedzieć dla twojego kolegi Wojtka, który był z tobą we Włoszech, że widzisz, Wojtek, sorry, że cię mówię przez ty, ale to są te kosiarki, co mówiłeś ciągle, że jest trawa wykoszona. Tu też są. Tu też trawa jest wykoszona. Chodzą, Pozdrowienia, Wojtek. chodzą kosiarki. Automatyczne. I to cztery kosiareczki. Są takie strzechy kryte sianem, no słomą, można rzec. Ale wiesz co, powiem Ci, że to Muzeum Wsi Opolskiej jest dużo większe. Jest w zasadzie w porównaniu do tego Ale ogromne. to jeszcze nie jest koniec. No nie, no idzie tam, w tamtą stronę, ale Tam kościół jest, no co ty, chłopie, chodźmy dalej. Już. jakiś krzyż. Wydaje mi się, że jednak to nasze Muzeum Polskie Dobrze, jest większe. dobra, Ale też nie będziemy zwiedzali całego chyba. będziemy, Moglibyśmy dla porównania kiedyś tam wrócić do Muzeum Dobrze. Wsi. ale nie będziemy się sprzeczać, które muzeum jest większe. Tu nie chodzi o wymiary, rozmiary, bo widzisz, to jest do... widziałeś, Marcinie, to urządzenie, Marcinku, to urządzenie służy do gremplowania, może nie gremplowania, jak to się nazywa, ale na pewno tu się wkładało len i No. tu się naciskało i wtedy te łodygi jak gdyby jak to określić, nie wyłuskały się, tylko łamały się i tutaj z tego na pewno robili ten, Olej. nie, włókno lniane, materiały. A, materiały. No materiały lniane, no. Sznurki mogły być jakieś, nie sznurki, ubrania lniane. Może nie, Koce. Tłumacze. No jakieś coś tam. Dobra, no kto wie, ten niech napisze w komentarzu. O, po prostu i to. A, jakieś materiały. sznurki, A, nie sznurki. No jest trochę tutaj tego wszystkiego. jest trochę. Rzeczywiście nie będziemy tu łazić, idziemy na pizzę. No, ogólnie będąc w Rumunii, no to warto odwiedzić to miejsce, jeżeli jest się w tych zakątkach. Poza tym, jeżeli przyjeżdża się zwiedzać, no to na pewno to miejsce będziecie mieli w każdym przewodniku, bo jest znane. Chodźmy. Wujek powiedział dosyć istotną i ciekawą informację, albo ciekawe spostrzeżenie, że warto to pokazywać dzieciom, bo trzeba pokazywać, jak ludzie żyli, a nie tylko, że istnieją markety, tak? Tak, nie tylko markety, rozumiesz, że proszę ja ciebie, że mleko można kupić, proszę ja ciebie w markecie, że dzieci, rzeczywiście młodzież przybywa w tych marketach, zamiast zobaczyć, jak ich pradziadkowie żyli, czy dziadowie, czy Dziadowie. pradziadowie. Tak, tak, niech się dowiedzą, jak to wszystko wyglądało. Tak, i wcale nie było tak łatwo, że się Nie idzie było tak łatwo. i się kupuje. Tak,